Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co pakujemy do Polski. Bardziej chodzi mi tutaj o jakieś prezenty, rzeczy, które się przydadzą w Polsce, zamówienia od osób, które chciały coś z Korei. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym zapakować i która jest taka ciężka i sporej wielkości, to jest garnek dla mojej mamy. Mama coś tam chyba widziała, że ten garnek bardzo fajny jest. On jest żeliwny i jest to garnek japoński. On ma jakąś tutaj warstwę nieprzywierającą, tylko trzeba później ją porządnie tam umyć i zabezpieczyć. I to jest coś, co moja mama sobie zażyczyła. Z kolejnych rzeczy to mamy kosmetyki i tu są już kosmetyki dla różnych osób. Oczywiście mamy krem przeciwsłoneczny od Boha, jeden z lepszych nawilżających kremów dla osób, które mają suchą skórę. Mamy też Pidiaren, ulubiony kosmetyk mój, ale także mojej koleżanki. Bardzo dobry Pidiaren z łososia. Polecam dla osób, które mają problemy ze skórą, najczęściej właśnie jeżeli chodzi o nawilżenie. Moja koleżanka sobie bardzo chwali tutaj bardzo drogi. On jest drogi, ale można znaleźć przeceny i często przychodzi z jakimiś refilami, dodatkami, więc polecam. To jest Chunsemul i Cushion. Bardzo fajny, długo utrzymuje się na twarzy. Mamy też z kosmetyków Wolesh Real Hyaluronic i to jest nawilżający. Dla mnie i dla moich znajomych w prezencie zakupiłam Medical Society, moje ulubione maseczki, jeżeli chodzi o problematyczną skórę. Mamy też tutaj dla mojej siostry Pidiaren, Hyaluron Anua. To wszystko zakupiłam w promocji w Korei. Tutaj także oczywiście Riddle Shot i mamy Riddle Shot seteczkę. To jest taki kosmetyk, który po prostu jest przez cały czas hitem, jeżeli chodzi o Koreę. I tu są dwa opakowania, nie wiem, właśnie chyba jeden był dla mojej koleżanki, a jeden ja po prostu zakupiłam też w prezencie. Mamy oczywiście maseczki także z Riddle Shotem, to już dla moich znajomych. Więcej Chunsemul, zapas po prostu został zrobiony. Ja chyba następnym razem, jak będę miała okazję, to właśnie zakupię sobie ten produkt, żeby wypróbować. I mamy też Banila oprócz właśnie kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Oczywiście mówimy tutaj najczęściej o tym balsamie do zmywania makijażu, także ma swoje kosmetyki do makijażu i mamy tutaj bardzo fajny blush. One są w kolorach brązu, co bardzo jest nieoczywiste w Korei, dlatego że często te kosmetyki są raczej z tych jasnych, różowych tonów, a tutaj ostatnio pokazują się brązy. Ja nawet mam szminkę, pomadkę z Wake Make właśnie w takim ciemnym, czekoladowym brązie. Tutaj rzeczy dla mojej mamy. Mama mówiła, że nadal ma, słuchajcie, te maseczki na oczy, ale kupiłam za to jej maseczki na nogi. Całkiem sporo, bo były może nie wiem czy w promocji, ale po prostu znalazłam i pomyślałam, że się przydadzą, tym bardziej, że czasami narzekała właśnie na problemy z nogami z tatą. Tutaj jest prezent dla babci i dla dziadka od Eliasza. Sam zrobił, więc zabezpieczę go tutaj w taki sposób. Dalej mamy maseczki od Abiba. To są ostatnio ulubione dla mojej siostry i ostatnio mówiła, że bardzo lubi te gummy mask. Mamy też nowość od Mediheal, bardzo fajny produkt, bo właśnie mało miejsca zajmuje. Coś podobnego było dostępnego w Daiso innych marek,
I to są po prostu takie ala refile w wygodnych opakowaniach, dzięki czemu bierzemy to jak takie maseczki na wyjazd idealnie. Dużo miejsca nie zajmuje, więc to jest najlepsze. Dalej mamy te maseczki Gummy Mask, Milky Stickers, etc. Dalej mamy tak, Medihila, który nie jest w ogóle chyba dostępny w Korei, właśnie te maseczki. To mamy te wszystkie, wiecie jak one się nazywały? Ja już nie pamiętam, Collagen Mask, ale one są takie, że po pewnym czasie dopiero zmieniają konsystencję, robią się przezroczyste. Mamy z hialuronem, wcześniej była z kolagenem i dalej to jest ta z Riddle Shotem. Kolejne maseczki, to też bardziej na prezenty. Tutaj mamy właśnie te od Medihila dalej, tylko inne rodzaje. Tutaj mamy z Medical Society, to są bardzo popularne w ogóle te toner padsy. Wiele Koreanek, ale także obcokrajowców używa i one często były właśnie w takich kwadratowych opakowaniach, a tutaj refile dużo taniej kupujemy i jest ich 14, czyli połowa niż na przykład w tych opakowaniach zbiorczych, bo tam jest 30. I mamy też kolejny blush koleżanki. Moja siostra sobie zażyczyła poduszkę z wkładem, tym specjalnym, nie wiem. Powiedziała, że bardzo dobrze jej się spało i chciała taką i mówiła mi o Japonii, że w Japonii miała taką. Mamy też prezencik dla pieska mojej mamy. Tutaj oczywiście na prezenty Honey Butter Almond. To taki też hit z Korei. Nowość Maiju Mango, specjalnie zakupione i to chyba weźmiemy sobie dla Eliasza, żeby on miał. Tutaj prezenciki z Busanu i to pewnie będzie prezencik dla subskrybentów. Nie chcę dużo zdradzać, więc nie będę za dużo mówić co i jak. Kupiłam też dla córki koleżanki taką fajną sukienkę. Wszystko jest bawełniane, więc mam nadzieję, że jej się spodobają i bluzeczkę do tego. Myślałam jeszcze o jakichś szorcikach, ale nic nie znalazłam. Coś takiego. Myślę, że bardzo fajne i ładne. Tutaj jeszcze ta pokrywka. I tak jak Wam wcześniej już wspominałam, najczęściej pakuję moje rzeczy w takich bagach i w tym roku także będę tak pakować. I tutaj za to mamy kolejne ocieplające nowości, bo wcześniej nie wiem, chyba nie widziałam ich i mają fajnie ocieplić jak jest zimno, ale też pomóc w trakcie okresu. Kiedy mamy taki silny okres, to zawsze to ciepło fajnie się rozkłada i mamy też coś takiego jak ramiona nad głową. Nakładamy coś takiego, to też się rozgrzewa. Do 60 potrafi się stopni rozgrzać. To jest bardziej na nasz wyjazd, więc to też tam. O, tak jak mówiłam, jeszcze więcej Chungsemul. I teraz przechodzimy bardziej do słodkości. Oprócz tam paru takich szczegółów, to widzicie, mamy kolejne dla kotków. Mój były kotek. Mam też prezenty takiego typu, jako że ostatnio się ciepło zrobiło w Polsce, to myślę, że taki wachlarzyk bardzo się przyda. Mam też ciasteczka BTS-y, bo ostatnio coś widziałam, że ktoś kupował i pomyślałam, że jako prezent się przyda. Tutaj jest coś dla mojej mamy do spróbowania razem z jej koleżankami, bo ona się wybiera do Medjugorje i prosiła mnie o jakieś takie różne, jak to się mówi, rzeczy, które może się podzielić razem z koleżankami. To tutaj nie wiem co to jest. To jest chyba jakieś jelly i bardziej w typie wiecie, healthy snack
i to jest z tego co kojarzę, słuchajcie, ginseng, red ginseng. I też z takich typowych koreańskich słodkości to mamy dalki pie. Teraz bardzo dużo się pokazuje. Rok temu przywiozłam melona, to w tym roku mamy truskawkowe, dlatego że jest jakoś, nie wiem, sezon. Znaczy sezon jest zimą na truskawki, ale teraz bardzo dużo się pokazuje. I mamy coś, o czym chciałam właśnie Wam powiedzieć. Ostatnio mówiłam o moim ciasteczkowym powerbanku od firmy Mini Duck. OS-y mają współpracę właśnie z OS-y i słuchajcie, tada! Kupiłam też ciasteczka z firmy, z którą mają współpracę i chciałam właśnie Wam pokazać, jak super to wygląda, ciasteczka i tym razem powerbank. Jak oglądaliście film, to widzieliście, jak było fajnie zapakowane to wszystko. Ten powerbank właśnie w takie opakowanie po tych ciasteczek. Tutaj mamy cheesecake mat, czyli smak cheesecake'u. Kolejny także taki już klasyczny. Typuje Tip Choco Cake klasyczny, więc myślę, że całkiem fajny prezencik, a przy okazji mogłam Wam pokazać, jak to wygląda. Kolejny mamy tutaj takie mango ciasteczka, kolejne te almondowe, tym razem z chlebem czosnkowym. To są takie, wiecie, prezenty do posmakowania bardziej, to co w Polsce na przykład jest niedostępne i o smaku wasabi. Mamy też oczywiście klasykę, czyli pepero ciasteczkowy i almond. Czy ja to wszystko zmieszczę? Nowość, jakieś gumy do rzucia, coś takiego typu, ale tym razem właśnie z tej lemony. Mój mąż do Polski te witaminy, więc zapakuję. Dalej mamy majdżu, klasyczka. Dużo majdżu dla Eliasza. Mam też filtry dla mojej koleżanki, bo zakupiłam jej tą słuchawkę, dlatego że o to mnie poprosiła. To właśnie jest słuchawka do z filtrami. Mamy też Mentos Mini, ale o smaku winogronowym. Dajcie znać, czy w ogóle w Polsce jest taki smak, bo myślę, że nie do końca. W Korei w ogóle te smaki są ciekawe. I mam jakieś cukierki dla mojej mamy o smaku pomidorowym. Mam nadzieję, że będzie to ciekawostka do spróbowania, więcej tego. Też mam właśnie te klasyczne Honey Butter Almond. Co mamy dalej? Kolejne mentosy, kolejne prezenty dla psiaków. Takie w stylu denerwującym. Mamy krabika, bo ostatnio krabiki weszły do Daiso. Myślę, że ciekawa zabawka do pogryzienia dla psiaków, to zawsze się przydadzą. Kolejna ryba. I coś specjalnie, bo pomyślałam, że takie prezenciki mogą być ciekawe. A mamy tutaj coś takiego. Czyli takie wodne zabawki. Myślę, że na lato przydadzą się, a fajnie wyglądają, więc taki dodatkowy prezencik. Jeszcze mam arbuziczka, to też chyba już pokazywałam. Mam też taką wielką kulę z tym rekinem, powiedzmy. I dla mojego taty kupiłam takiego, wodne wkładać, żeby się schłodziło, żeby się schłodziły napoje. Mam też boricha, czyli koreańska herbata na urodę. Koreanki piją tą herbatę. I jest to już herbata, którą możecie znaleźć w koreańskich restauracjach. Często na zimno. Jeżeli taki płyn jest to
taki ciemniejszy od wody, to właśnie to jest herbata boricza. Czasami jest to taka bardzo wodna, jasna, a w niektórych restauracjach taka gęsta, w mocnym smaku, to właśnie jest to boricza. Kupiłam kusiony, bo są dostępne teraz w Daiso, kusiony, nawet znanej firmy. Ona nie jest jakaś bardzo popularna, ale nie jest to też taki totalny no-name cynik. To właśnie bardziej dla mnie do użytku, też mam Jutri, także dla mnie. Moja koleżanka poprosiła mnie o tego typu mista. One są bardziej takie derma mist. Mamy też Chonsemul z Daiso. Tu są te podkłady z szpatułką, a tutaj mamy fixer. Krem i drugi krem. Dobra. I mamy chyba już wszystko. Nie, jeszcze mam dla siebie Blue Shade Jutri. To też jest popularna marka z Olive Young. Mamy też Choco Pie, ale w smaku, jak on się nazywa? Creme brulee. I słuchajcie, oficjalnie skończyłam pakowanie, na to wygląda. Muszę teraz to jakoś jeszcze zmieścić, dopakować, docisnąć i to wszystko, jeżeli chodzi o prezenty oraz rzeczy, które sobie moi znajomi poprosili. Chciałabym Wam serdecznie podziękować w ogóle za wspieranie mojego kanału, za oglądanie filmów do końca i będziemy się widzieć w kolejnym. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału, jeżeli mój kanał Wam się podoba i widzimy się w kolejnym materiale na moim kanale. Do usłyszenia. Pa!